Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812. Zapraszam na mój Hof Bergman Challenge. Challenge, gdy już graliśmy w zasadzie od zera. Start od zera zaczął się na wersji 1.3, jak mnie pamięć nie myli. Teraz mamy tutaj wersję 1.4 i obecnie gramy na mapie w wersji 1.4. Ja jadę oczywiście sprzedać trochę produktów. No, zobaczymy, jak to nam się będzie opłacało. Może wrzesień to nie jest najlepszy miesiąc do sprzedaży tych produktów, ale prawdę powiedziawszy, ja tych produktów mam nadzieję jeszcze trochę wyprodukować, a pieniążki mi się bardzo przydadzą, a w październiku jeszcze będziemy mieli do sprzedania wiśnie, słuchajcie, i będą wielkie transporty wiśni, właściwie się powinno powiedzieć, wiśni po polsku, wielkie transporty wiśni odbywać. Tak się zastanawiam tylko, czy ja to chcę wszystko w sklepie. Nie będę tego w sklepie sprzedawał, bo tego do sklepu troszkę dużo jest, żeby to wszystko wnosić. Ja to puszczę wszystko tutaj, w tym punkcie skupu. Nie wiem, czy to będzie znikać, czy muszę pasy odpiąć, zaraz się okaże. Pięknie wyszło 12200, nie jest źle. Jeszcze powinniśmy podjechać i zrobić jeszcze jeden kurs. Ok. Tutaj moglibyśmy też już ten autko stąd zabrać, bo ono tutaj w zasadzie chyba nie będzie potrzebne. Tak się zastanawiam, czy jeszcze pojedziemy do KUS, żeby odebrać mleko i zawieźć do fabryki. No na razie jeszcze niech tu postoi chwilkę. Może tak zrobimy, że do tych... Ależ komuś w podwórko wjechałem. Odrobinę za szybko to zrobiłem. Się zawahałem troszeczkę właśnie, co ja chcę tutaj dalej poczynić ze sobą. Jest 12:27. Dzwony biją. No i gdzie to mój wjazd? Zdecydowanie coś przegapiłem. Tak może nieładnie na środku drogi, ale spróbuję tu zawrócić. Ups, ten wsteczny to po prostu ciągnie. Tutaj musiał być wjazd przed kościołem przecież. No właśnie. Tutaj mamy tą drogę. No nie wiem, naprawdę no nie wiem, co zrobić na razie. Się jeszcze głęboko nad tym zastanowię. Słuchajcie, bardzo fatalnie mam ustawione pedały. Dajcie mi chwilkę, muszę to przestawić. Ok, mamy to. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Tu ciągle kombinuję z tymi pedałami, bo nie mam takiego, że tak powiem, stojaczka, takiego kompleciku do tej kierownicy. Wszystko sobie tutaj sam, że tak powiem, zrobiłem ręcznie. No, a te się nie pakują w skrzynki. Jeszcze tutaj jedna została i tam jedna, gdzie ta jedna skrzynka. To rzucimy ją osobiście. Tak, i zrobimy już we wrześniu sprzedaż tego towaru.
Tu jeszcze mogę wrócić po cebulkę. I na razie sałata niech tam sobie rośnie w spokoju. Więc cofniemy jeszcze po tą cebulkę. No zobaczmy. Dobra, mamy cebulkę załatwioną. Zamykamy pakę i sprzedajemy wszystko do sklepiku. No jeszcze nie mamy własnego sklepiku, więc sprzedamy to tam, gdzie możemy. I dzisiaj myślę, że będziemy kontynuować pracę w kopalni. To już będą ostatnie kamienie w kopalni wapnia. Zobaczycie zaraz, jak pięknie tam się zagospodarowałem. A na razie jeszcze te płody sprzedajmy i niech tam się produkują już nowe. Następna sprzedaż nie wiem kiedy będzie tych płodów. Zobaczymy. Ja myślę, że muszę tylko tutaj wjechać. O właśnie. No i chyba rozpiąć pasy wystarczy. I wszystko pięknie znikło. 12 000. No to całkiem fajny zarobek miałem za te płody. Myślę, że mogę tak powiedzieć. Dobra, ja stąd będę chciał wyjechać, ale auta daleko nie będę przyparkowywał, tylko wyjadę za teren sklepu, bo jak zamkną bramę, to będę miał auto uwięzione. A tego bym nie chciał. Więc ja sobie tutaj zaparkuję tak jak ten pan. No właśnie. Czyżbym już dojechał do czegoś? Na pewno do tego pana. Dobra. Okej, stoi. No zobaczmy. Okej, no cudownie. Stoimy na parkingu, zaparkowani. No tu z prawej strony takie wejście niewielkie raczej mu zostawiłem, no ale trudno, niech wsiada przez lewą stronę. Sklep jest otwarty do 18 właśnie, więc nie chciałem tutaj, żeby mi auto utknęło. Okej, tym to za moment, a teraz słuchajcie, przeniesiemy się jeszcze do sadu jabłkowego najpierw i zobaczymy, jak tam tutaj produkcja naszego musu jabłkowego. Ja myślę, że on tutaj wymaga jeszcze właśnie dołożenia. Dobra. No, zamkniemy. Tą skrzyneczkę sobie postawimy. To już buduję drugi rząd, bo te skrzynki i tak mi się powywracają z czasem, więc nie ma sensu. To mam, słuchajcie, jeszcze 3 palety, nie? Plus za chwilkę będę miał znowu jabłka do zerwania. I kto wie, może też będą ostatnie jabłka, jakie będę zrywał w tym sezonie. Zobaczymy. Dobra, a co u pszczółek? Bo to taka jest działalność w sumie hobbystyczna, bo na tym miodzie to ja chyba nie zarobię za wiele. U pszczółek mamy... co my tu mamy? Tutaj jest pusto, a tu żeśmy rozlali miód. Mamy 2 dodatkowe skrzynki razem. Słuchajcie, 12 litrów. To bardzo niedużo jest, także na tym miodku to naprawdę mamy działalność, raczej bym powiedział, hobbystyczną. Aczkolwiek zobaczcie, jakby miał takie skrzyneczki do sprzedaży. Każda tak powiedzmy po 6 dych. Ile tutaj jest tych słoiczków? 12 słoiczków po 6 dych. No, to by było fajne pieniądze. Ja myślę, że to by była realna cena i tyle powinniśmy za ten miodek otrzymać. ale tak nie będzie. Dobra.
Pszczołki, jak wiecie, pszczółki, przepraszam, już na jesień nic nie produkują, więc sobie jesienią ule są nieczynne, więc to jest tak naprawdę koniec roboty, chyba gdzieś jakieś jeszcze pełne plastry znajdę. Dobra, a my jesteśmy tutaj, słuchajcie, i zobaczcie, jaką piękną hałdę usypałem z tego kamienia. Będziemy musieli go potem przesypać tutaj, no ale to jeszcze nie teraz, powolutku. Słuchajcie, tutaj chciałem drugą hałdę wysypać, ale tak jak widzicie jest równiutko odcięte. Ten tutaj obszar jest zarezerwowany pod coś, natomiast żaden mi się nie podstawia tutaj, nie podstawia informacja, co to jest. Ja podejrzewam, że to ma coś wspólnego z tymi big bagami, więc pozwólcie, że sobie wezmę tego jednego big baga w zasadzie super siły i go tu włożę. I zobaczymy, czy coś się stanie. Nie, nic się nie dzieje. To w sumie ciekawe, dlaczego ten obszar tutaj jest zarezerwowany i na niego nic nie można wysypać. Czy to jest jakiś błąd, czy nie wiem, o co chodzi. Dobra, wróćmy do tego big baga tutaj z powrotem, tak jak to było mniej więcej. Niech sobie stoi, super siła wyłączona. Teraz popatrzmy dalej, co my tu mamy. Tak, w taśmociągu mamy trochę kamienia, kamień się przetwarza, już mamy 19 000 wapna do przeworkowania, to całkiem sporo, ale muszę też powiedzieć, że tu całkiem sporo czasu spędziłem. Traktor mam bardzo brudny i myślę, że... To ciekawe, dlaczego nie biały, no ale to inna kwestia. I myślę, że powinienem go umyć za chwilę. Też już coraz mniej paliwa. Ale chciałem Wam też pokazać, w jaki sposób ja tutaj pracuję. A może z takiego widoku będzie to zabawniej wyglądało. Też trzeba powiedzieć, że zobaczcie, jak wyczyściłem tą kopalnię. Rozbiłem prawie wszystkie kamienie i zaraz będziemy kontynuować rozbijanie tych kamieni. Jeszcze tylko zobaczymy, czy coś tutaj uda nam się wyciągnąć z tych rozbitych. Taśmociąg pracuje, o ile się nie mylę. Tak. No ale już dużo więcej tego kamienia nie wyciągnął. Więc zatrzymamy to i taśmociąg w sumie też. Dobra. Tutaj jeszcze jest kamień, a może on po prostu coś nie załapał. Zaraz zobaczymy. Włączymy. Tak, jeszcze troszkę załapał tego kamienia. Nie wiem, skąd on go wyciąga. A, z tamtych kupek. To miło z jego strony. Podjedziemy do przodu. Aha, już dużo więcej nie wyciąga. Dobra, to go wyłączymy. Ile my tu mamy? Niecałe 2000 litrów. To jeszcze mało. Dobra, słuchajcie, to może porozbijamy teraz wspólnie te kamienie. Tutaj po tym zauważyłem terenie tej kopalni. Tutaj jeździ się troszeczkę faktycznie, tak jak prawie jak po błocie, nie? Ale jest to całkiem przyjemna robota. Pyk, pyk. Teraz przez to jest mi ciężko przejechać, nawet nie będę próbował. Staram się te hałdy omijać, bo naprawdę grzęźnie mi ta moja tutaj ładowareczka. Zobaczcie, jak ja się tutaj w ogóle wolno posuwam. A mam gaz do dechy wciśnięty. Dobra, z tego też zauważyłem, że dużo kamieni, słuchajcie, wydaje się być pustych, nie wiem. Ale rozbijam i nic z nich nie wypada. O, tutaj wypadło akurat. Dobra, teraz podjedziemy tu. I tutaj zobaczcie, też jest jakaś kubka, której nie mogłem zebrać. Ten się rozpękł. Jest tu przejazd, jest.
Dobra, pojedziemy do ściany. O, ile do niej dojedziemy. Bardzo ciężko się po tych kubkach jeździ, więc staram się je omijać. Dobra. Może tą na ścianie spróbujmy rozbić jeszcze. Ten kamień. Piękna tutaj się warstewka zrobiła. Tutaj mnie po prostu zrzuca z górki. Nie to, że ja to robię specjalnie, ale po prostu mnie zrzuca. Widzicie, musiałem mieć ciągle nogę na gazie, żeby mnie nie sturlało w dół. Dobra, kluczemy. Staram się rozbić jak najwięcej kamieni, żeby potem tylko jeździć, tak naprawdę. Ciekawe, ile z tego małego kamienia wyskoczy taki mały kamyk. Słuchajcie, właśnie tego się obawiałem, o tym myślałem, że z takiego małego kamienia taka wielka sterta wyskoczy. No cóż, no to tak czasem tutaj bywa. Ja się już wycofam, bo ciężko mi będzie tutaj przez te hałdy przejeżdżać. Jeszcze mógłbym tutaj jednak rozbić od tej strony jadąc, tak po tym pagórku lekko. No dajesz, dajesz. No, dziubnij jeszcze ze 3 razy. Dobra, rozdziubał. Jest tu jakiś... Tak, jest przejazd. O, czy ja się tu wtoczę, żeby jeszcze to dziubnąć? Dobra. Myślę, że jeszcze tutaj mogę przyjechać przez ten tutaj środeczek. O, boczkiem. Dziubnąć sobie ten kamolek. Dobra. No dobra, to wystarczy na tą chwilę. Ładujemy. Ładujemy, żeby zrobić sobie tutaj dojście. Muszę przyznać, że bardzo głośny jest ten sprzęt, naprawdę bardzo. Myślę, że tak, że możemy troszeczkę się podsunąć w prawo, żeby pozbierać tutaj z tej strony te kamole. Tak jest. No i dojeżdżamy. Dojeżdżamy może trochę niechlujnie, ale powiem tak, że manewry w tym terenie nie są, że tak powiem, eleganckie. Nie jest łatwo takim ciągnikiem o takim małym, że tak powiem, silniczku takiej małej mocy. No i te burty są tak na styk tak naprawdę. No ale ten taśmociąg, słuchajcie, zdecydowanie ułatwia sprawę, jeśli chodzi o wywóz tego kamienia. Polecam wszystkim taśmociągi, to są bardzo użyteczne rzeczy. Szuflę może wykorzystamy, jak będziemy wozili z tej hałdy kamień do kruszarki. To może wtedy wykorzystamy tą szuflę, bo będziemy go też wozili via ten taśmociąg, który tu stoi. Tutaj zobaczcie, taki najazd mi się udało zrobić. I będziemy teraz sypać. Co prawda moich opon już tutaj nie widać, ale wierzcie mi, że ja tędy starałem się podjechać. Gaz do dechy. I Ctrl I wysypujemy.
Na sam czubeczek nawet się może uda. Nie zlatuje kamień, zobaczcie. Teraz zlatuje. Dobra, zleciał. Już mi to wychodzi poza daszek, ale to nic nie szkodzi. Dlatego chciałem drugą hałdę usypać, nie? Ale tak jak mówię, tamten obszar z jakiegoś tytułu jest zablokowany i ja nie wiem dlaczego. Ale taki jest. Myślę, że też część tych pieniędzy, które mamy, zainwestujemy w jakąś fajną myjkę. Może to nawet będzie myjka z podstawki, ta pchana, bo ona jest elegancka. Żeby trochę ten ciągnik umyć, bo zobacz, już prawie nic nie widać przez niego. Przez te jego szybki tutaj. Dobra, tu się wycofamy. Tu wsiądziemy i też się w sumie wycofamy, bo podjedziemy w ten sposób. O, myślę, że tak będzie nam się całkiem sympatycznie zbierało. No i to jest, słuchajcie, sposób, który ja tutaj przez dobrych parę godzin czyściłem tą kopalnię, a wy żeście już wpadli de facto na ostatki czyszczenia. No ale gdybym tutaj nagrał z tego czyszczenia z 5 jeszcze odcinków tej kopalni, wydobywania tego kamienia, to nie wiem, czy byście chcieli to oglądać. Ja miałem fajną zabawę generalnie, bo tu w tle leciała muzyczka albo jakiś podcast. Albo, no niestety tutaj tych rzeczy nie mogę puszczać na YouTubie z uwagi na prawa autorskie, ale zobaczcie jedną rzecz, jak ten ciągnik się teraz zsuwa, jak nabiera kamieni, jego ciężar rośnie i on się delikatnie przesuwa, nie wiem czy to widać. Widzicie? Się delikatnie przesuwał. Też zaobserwowałem, że w tym miejscu przejazd jest łatwiejszy, tak jakby z tej drogi na tą, tak jakby to było bardziej ubite, bo tam jak pojadę w lewo, to ten ciągnik bardziej grzęźnie. I tutaj pod górkę i tak mam duży problem, no ale sobie radzimy jakoś. Parę razy tyłem wjeżdżałem. Tyłem to stałą prędkość mam 12 na godzinę, więc to jest też jakaś opcja zawsze, nie? Podjazd tyłem. Tyłem tutaj te przełożenia jednak na biegach są lepsze, więc próbujemy się wsunąć do góry. Jak najwyżej się da. Kamień trochę zlatuje, trochę nie zlatuje. Dobra, na szczęście już zleciał. I w ten sposób mamy zbudowaną taką hałdę po prostu. No zacna ta hałda jest, naprawdę będzie co przerabiać. Teraz przez parę miesięcy na pewno będziemy to przerabiać. Jest tylko tutaj na środku jakiś pasek taki został. Jest jeszcze taka dziwna sprawa. Się zastanawiam, czy ta kopalnia, czy ona w następnym miesiącu znowu się wypełni kamieniami, czy już pozostanie pusta na zawsze. I stąd chcę te wszystkie kamienie wyzbierać i zobaczyć, co się wydarzy. Słuchajcie, no taki mam szatański pomysł, plan, żeby to sprawdzić, co się wydarzy, jak wyzbieram wszystkie te i wybiję, rozetnę, roztłukę, rozdrobnię wszystkie te kamienie, nie? Zobaczcie, tam znika ze zbocza, już naprawdę ten taśmociąg do tyłu to ma straszne branie. Zaraz tam daleko, daleko sięga wstecz. Naprawdę. Aczkolwiek wydaje mi się, że powinienem go przesunąć odrobinkę, żeby mi tutaj złapał to, co tam jest na górce. A my tutaj spróbujemy się pokazać Wam to, co mówiłem. No 13 do tyłu, nie 12, 13. Jest stała prędkość i do tyłu tutaj ciągniemy bez większego problemu. Nawet pod górkę ta prędkość, no 12 właśnie, dlatego mi utkwiło w pamięci. Mocno nie spada, więc zawsze na wstecznym łatwiej jest jechać. Dobra. No to jeszcze raz się wspinamy.
Mhm, mhm. Dobra, tu sam czubek nam trochę chyba urósł. Aż tam do taczki już widzę sięga ten żwirek, niedługo taczka mi się zakopie. Będę musiał na to uważać, no ale może już aż tyle tych kamieni nie będzie. Tak naprawdę, słuchajcie, no jest, nie wiem ile ta sterta ma, no ale no troszeczkę na pewno ma. I myślę, że może być z tego całkiem fajny pożytek, całkiem fajne pieniądze. Co prawda rozłożone w czasie, bo ta kruszarka nie ma jakiegoś super przerobu. No ale zawsze. No pięknie. Tam ta górka znika. No i to jest chyba ostatek tych kamieni. Tak jest. Teraz muszę taśmociąg przełożyć. Tutaj bardziej do mnie go przestawić. Oj, nie w tą stronę, do tyłu przecież jadę. Z tymi zakrętami to też jest jakoś tak troszeczkę słabo. O. Dobra. O, wykręcisz tutaj te kółko z przodu, też ma problem z zakrętami. Dobra, tak moglibyśmy to zostawić. A my tu oczywiście podjedziemy. No i jeszcze te 2500 tego kamienia dorzucimy do tej wywrotki. A może oszczędzimy trochę silnik, chociaż w ciągnikach chyba tak, nie wiem, napiszcie, bo się może mylę. Chyba tak specjalnie się na malutką chwilkę raczej chyba nie wyłącza silnika, ale mogę się mylić, bo nigdy nie pracowałem na prawdziwym ciągniku, więc w sumie nie wiem. No, ale tutaj w tym miejscu idzie się troszkę rozpędzić, no i tutaj spada nam, zobaczcie, do przodu aż do 8 na godzinę. Więc cały czas tyłem czy przodem to nie wiem, czy per saldo średnia nie wyjdzie podobna. No może trudno mi powiedzieć, trzeba by to czasomierz jakiś włączyć i zegarkiem przeliczyć. No ależ mnie zrzuciło teraz. Dobra, ale wysypane. Uważam, że hałda jest zacna, bardzo dobra. Teoretycznie mógłbym ją bliżej tamtego... nie, przewróć się. Bliżej tamtego taśmociągu wysypywać, to wtedy byłaby duża możliwość, że mógłbym tym taśmociągiem wrzucać z hałdy od razu. No ale aż tak nie chciałem. Chciałem wykorzystać jeszcze tą ładowarkę troszeczkę, bo plan jest taki... coś źle podjechałem. Plan jest taki, żeby tą ładowarkę tylko tutaj w tej kopalni wykorzystywać, a potem ją oddać. Spróbujmy bokiem tym razem podjechać i zobaczymy, jak on tutaj nasypie. Tylko ostrożnie, żeby go nie przepchać. O. Myślę, że będzie. No, on tutaj ładnie zasysa te kamyczki. Myślę, że jeszcze 1-2 kursy. Ja myślę, słuchajcie, że my teraz moglibyśmy rozbić resztę tych kamyczków. Tak właśnie zrobimy. A potem ja zrobię pauzę i pozbieram te kamyczki. O, coś mi tutaj silnik zastrajkował. Nie, to było 2 razy Enter. Ale tak to fajnie zabrzmiało, nie? Jakby ten silnik zastrajkował. Okej. I zobaczmy, ile nam tutaj rozsypie tych kamoli.
tego chyba nic nie wypadło. A, tu jest jeszcze taki jeden duży. Złapiemy go. Tak opuścimy, to złapiemy. No dobra. Przyflansujemy się. Przeutkniemy. No próbujemy jeszcze raz. Nie, musimy wyzbierać te kamienie. Słuchajcie, widzicie, to jest to, o czym mówiłem, że po prostu nie podjadę, dopóki tych kamieni nie pozbieram. Także dajcie mi momencik. Ok, kochani, to już są naprawdę ostatnie kamienie tutaj. I zaraz rzecz związana z wydobyciem kamieni będzie zakończona. Tak myślę. O, tutaj taki zasiek się zrobił, widzę. Więc dobra, pozwolimy sobie to wrzucić na traktor, żeby, tak jak mówię, nie mieć takiego dużego problemu z podjazdem. Zobaczymy, co się pozbiera. No, widzicie, nie jest lekko tu jeździć, ale to jest fajne akurat. Niby taki wał, ale on naprawdę nie ma dużo kamienia w sobie, zobaczcie. W zasadzie tyle, co widzimy. Mi tutaj, kurczę, nie ten sprzęt, ale umożliwiło mi to podjazd pod ostatnie dwa kamienie, więc chcę to jeszcze z wami zrobić. Ostatnie dwa kamienie rozbijemy. I tu trochę z tego wyszło, ale może podjadę tak tutaj na wprost jeszcze, zaraz zobaczymy. No, na szczęście chwyciło. No i ten jest z kucha. No słuchajcie, i to są już naprawdę ostatki. Ostatki. I tak, słuchajcie, wygląda moja praca tutaj przez wiele godzin w tej kopalni wapnia. Wyczyściłem ją, słuchajcie, Oj, stój. Wyczyściłem ją, słuchajcie, do zera. Słuchajcie, to będą chyba ostatnie kadry dzisiaj. Zwijamy już ten sprzęt stąd. Więc to już był ostatni transport kamienia. Bierzemy ten taśmociąg. Taśmociąg nam się może jeszcze przydać, więc go sobie na pewno gdzieś tutaj zaparkujemy. Nie za daleko. Tak naprawdę jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś go na pewno tutaj postawimy i niech sobie tutaj czeka. W koszarce widzę, jeszcze jest trochę miejsca. Więc może ja co mam tutaj. Dobra, taśmociąg myślę, że mogę odłączyć. A to co mam tutaj, to załaduję do tego przenośnika taśmowego. No dawaj. I dlaczego nie mogę wysypać? Narzędzie nie jest zgodne. Czekajcie, musimy się zorientować, co tutaj się dzieje. Aha, bo on nie działa w tej chwili, więc musimy go... Teraz działa? Nie działa. Musimy go włączyć, jak sądzę. Dobra. Teraz powinien nas uprzejmie pozwolić to wysypać.
Nadal nie pozwala, trudno. To w takim układzie musimy go gdzieś tutaj do tyłu, do przodu poruszać. O, myślę, że powinno być wystarczająco dobrze. Zaraz zobaczymy. No, coś się zmieściło. Do tej pory mogłem to wysypać i powinienem nadal móc. No to walczymy dalej z tym wysypywaniem. Zapal silnik. Może tym razem zaskoczy. Ach, ja przecież mam nie to narzędzie. Ja jestem ślepy, zobaczcie. Od razu lepiej. Przestawiło mi się na ciągnik. No i zasypane. Pytanie, czy to wszystko tylko weszło. 20 litrów olej napędowy. Nic nie ma w systemie pasów. Dobra, to wszystko weszło tu, co rozsypałem. Tak, 7800. Jest to nawet całkiem ładnie się sypie. Słuchajcie, no myślę, że to mogę w takim razie już zatrzymać. Ok. To mogę też zatrzymać. O. I mogę się z Wami już powoli żegnać. Nie wiem tylko jaka duża jest ta hałda, ale jest sympatyczna. Tu mamy wyczyszczoną kopalnię, słuchajcie. Chociaż tu coś jeszcze leży. No. A spróbuję to jeszcze wziąć na łyżkę, zobaczymy. Jak się uda, to wezmę na łyżkę, jak nie, to trudno. Ale kopalnia generalnie jest czysta. Nic tutaj już nie zostało. Mógłbym ten teren wykorzystać i nie wiem, pole zrobić w Niecce, duży basen. Jakie są pomysły na tą kopalnię? No zobaczymy za miesiąc, czyli w październiku, bo ja na pewno jeszcze parę miesięcy będę miał, bo produkcja tego kamienia po prostu nie jest zbyt szybka, więc na pewno parę miesięcy będę ją jeszcze miał. Słuchajcie, na dzisiaj to myślę tyle. Nie widzę dokładnie ile ma materiał, ale myślę, że już jest dosyć długi. Trzymajcie się zdrówko. Cześć.